Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Po 2 dniach pięknej pogody obudziliśmy się przy typowo angielskiej pogodzie we wrześniu. Pochmurny i dosyć mokry poranek, ale nie narzekamy i szybka kawka i herbatka od razu nas rozgrzały i pobudziły do działania. Złożyliśmy szybko namiot i zaraz po 10:30 wyruszyliśmy do wsi Clovelly. Jak się później okazało, za mocno się ociągałem przy składaniu namiotu i naszą długą atrakcję nam zamknęli przed nosem, ale o tym później. Cały czas jedziemy drogą A39, przejeżdżamy przez większą miejscowość Barnstaple, gdzie jest większość dużych marketów i można sobie zapasy uzupełnić. Clovelly to prywatna wieś zarządzana przez jednego właściciela, co jest ciekawe i spotkałem się pierwszy raz z czymś takim, to opłata, by wejść na teren Clovelly. Oczywiście cała wioska nie jest ograniczona żadnym murem czy płotami. Możemy nie skorzystać z parkingu i spróbować szczęścia skorzystania z parkingu hotelu Red Lion, który znajduje się na samym dole zaraz przy plaży, ale prawdopodobnie szybko się skończy na tym, że dadzą blokadę na koło i spory mandat. Zaraz po zakupie biletów jest bar, restauracja oraz dosyć dużo sklepiki z przeróżnymi suwenirami. Naprawdę zrobiło na nas to dobre wrażenie. Oczywiście są tam również toalety. Wioska od zawsze była płatna dla turystów, ale ta opłata jest na poczet niezbędnej konserwacji i utrzymania starożytnej wioski, która jest usadowiona na 400-metrowym klifie. Dodatkowo w kosztach opłaty mamy wliczony całodniowy parking, ogrody Clovelly Court, czy wejście do chaty rybaka i Muzeum Kingsley oraz innych obiektów na tym terenie. Polecam zdecydowanie przed wyjazdem wejść sobie na stronę Clovelly i zapoznać się z atrakcjami oraz tym, gdzie się znajdują. Ja dopiero teraz uświadomiłem sobie, ile nas ominęło. Link do strony zostawię w opisie. Zwiedzanie z posiłkami i czekanie w kolejce, by wejść na teren Clovelly, zajęło nam około 4 godziny. Jeżeli byśmy chcieli zwiedzić jeszcze muzea i ogrody, trzeba pewnie wtedy liczyć na całość około 6 godzin. Z takich ciekawości Clovelly ma stajnie z ospami, które codziennie pracują, wyciągając po brukowanej kamieniami wąskimi uliczkami towary, a ciekawsze jest to, że są takie drewniane sanie, na których sprowadzane są różne cięższe rzeczy w dół do domków w wiosce przez pracowników lokalnych czy właścicieli tepików. Żeby tego było mało, wieś może poszczycić się małym wodospadem, który znajduje się 10 minut do wioski. Dojście do niego jest bajecznie proste. Po zejściu do plaży kierujemy się w prawo i po kilku minutach się nam pokaże. Zalecam lepsze buty niż klapki, bo kamyki są duże i pływają zdradliwe. Wieś ma coś w sobie, że przyciąga rzesze turystów. Według Airbnb Clovelly był na 3. miejscu popularnym celem podróży Wielkiej Brytanii w 2020 roku. Czy bym tam wrócił? Szczerze odpowiem, że nie bardzo. Ale moja żona jest innego zdania, więc pewnie kiedyś tam wrócimy, bo godzinę piechotą wzdłuż wybrzeża po drugiej stronie są fotogeniczne formacje skalne, które bardzo chciałbym zobaczyć, a ich nazwa to Black Church Rock. Za chwilę udamy się w stronę naszego kolejnego pola namiotowego oraz kolejnej atrakcji St. Nectan's Glen. Robię sobie krótką przerwę, a Wy nie zapomnijcie subskrybować. Summer's over and you still
Dojechaliśmy do naszej kolejnej atrakcji, która mieści się około 10 minut na piechotę od naszego pola namiotowego, o którym później wspomnę. St. Nectans Glen najbardziej słynie ze spektakularnego wodospadu w środku lasu. Dojście do lasu prowadzi przez asfaltową drogę, a później praktycznie cały czas idziemy wzdłuż strumienia, do którego wpada właśnie ten wodospad. Nie powiem Wam za dużo o tym miejscu, bo miła obsługa powiedziała nam, że zamknięte i spóźniliśmy się, by zobaczyć wodospad. No, szkoda. Obeszliśmy teren i żałuję, że wcześniej nie uciekliśmy z Clovelly, bo to miejsce o wiele bardziej przypadło mi do gustu. Informacyjnie parking jest darmowy, ale wejście, by zobaczyć wodospad, to 6,45 od osoby, a dzieci, studenci i seniorzy mają trochę taniej. Jak zwykle link będzie udostępniony w opisie. Następnie udaliśmy się zarejestrować na polu namiotowym, które nieraz już widziałem na grupach TTW Farm Caravan and Motorhome. I ja również mogę polecić to pole. Jest bardzo duże, pełno miejsca. Łazienki i ubikacje są mobilne, ale bardzo zadbane, a przynajmniej te, które były przy polach namiotowych. My płaciliśmy wtedy 24,20 za osobę za noc, a niedaleko, około 10 minut jazdy, jest miejscowość Tight Angel, w której kupiliśmy zapasy na wieczór, by w następny dzień udać się na zamek, w którym urodził się król Artur, Tight Angel Castle. Ale o tym więcej w kolejnym filmiku. Nie zapomnij subskrybować. Do zobaczenia. Cześć.